Dziś Azerbejdżan, kraj na styku Europy i Azji. Kaukaz, Morze Kaspijskie, ropa, ogień, historia, która sięga tysięcy lat wstecz. Tu spotykają się wpływy tureckie, perskie, rosyjskie i arabskie. I to czuć w języku, architekturze i przede wszystkim w kuchni. A Baku, stolica, która robi wrażenie. Z jednej strony nowoczesne wieżowce i szklane muzea, z drugiej stare bazary, herbaciane domy i zapach przypraw na każdym rogu. To miasto żyje dniem i nocą. Zabiorę Was do dwóch restauracji, gdzie jedzenie robi się z sercem i według tradycji. Spróbujemy dań, które tu są codziennością, a dla nas totalnym odkryciem. Porozmawiam z ludźmi, ruszymy do Gobustan, odwiedzimy błotne wulkany i słynne płonące wzgórze. Hejka wszystkim, jesteśmy w Baku i za dzisiaj zapraszam Was do restauracji Uçkung. Zobaczymy, co dzisiaj nam ugotują, a ja mam na imię Hubert i zapraszam Was na mój kanał. Wchodzimy do Uçkung. To nie jest zwykła knajpa. Ceglane ściany, misternie rzeźbione drewno, lampy jak z innej epoki. Mosiężne czajniki, stare samowary, lokalni grają na tradycyjnych instrumentach, spokojne tempo, kawałki, które potrafią się wbić w serce. Sizi hoş gördük bizim restoranda. Bu restoran köhnə Avlan metindən, Azərbaycan milli Avlan metindən düzəlmiş bir restorandır. Qədimlik atributlarımız var. Bunu bizim, yəni bu restoranın sahibi Elbey Rəsulov tərəfindən inşa edilmişdir. 3 ildə artıq fəaliyyət göstərdik və bizim bütün restoranımız milli yeməklərimizdən ibarətdir. Yəni bizim əsas yeməklərimiz, kebablarımız, şahplovlarımız, balıqlarımız və təndir yeməkləridir. Dźwięk wypełnia wnętrze i dodaje całości autentyczności. Pierwsze danie bakłażan, smażony na złoto, z wierzchu chrupiący, w środku miękki, lekko słodki. Do tego sezam i nagle robi się ciekawie. To nie jest przystawka, to ostrzeżenie, że będzie smacznie. Z punktu pieczony bakłażan, chrupiący, z lekkim sosem, delikatnie słodkim, delikatnie ostrym. Do tego sezam. Coś pysznego. Kolejny talerz gutap. Cienki placek z serem smażony na specjalnej blasze. Masło, ser, ciasto i tyle. Mógłbym to jeść na deser, śniadanie i na kolację. I gutap z serem. Idealny placek. Słony ser. Chrupiące brzegi. Naprawdę fajnie zrobione. Szpik z baraniej kości pieczony długo, aż tłuszcz staje się kremowy i aromatyczny. Z grzanką sztos. Obok jagnięcy kebab, soczysty, dobrze doprawiony, konkretny. To połączenie ma siłę, może uzależnić. Szpik kostny z baraniej kości, to co uwielbiam, do tego tościk. Tłusty, aromatyczny, długo pieczony. Do tego mamy czerwoną cebulkę, pietruszkę. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem fanem szpiku kostnego. Bardzo ciężko go dostać. Idealny. Tłusty, lekko słony. Do tego czuć dymny aromat. Z całym zestawem. Super danie. Dalej coś, co wygląda znajomo. Ziemniaki, marchewka, jajka, groszek, majonez, do tego kurczak. To jak nasza sałatka jarzynowa, ale z mięsem i na poważnie. Smakuje dokładnie tak jak wygląda, solidnie, domowo, majonezowo. Na koniec coś lżejszego, sałatka mangal, pieczony bakłażan, pomidory, pietruszka i dużo oliwy. Bardzo aromatyczna, czuć dym, czuć lekką kwaskowość, ale i słodycz.
Zanim pokażę wam kolejną restaurację, zabieram was jeszcze na szybki wypad poza miasto. Oczywiście, byłem tam dzień wcześniej. Pokażę coś, czego się raczej nie spodziewacie. Płonące wzgórze. Serio. Janardak. Miejsce, gdzie ziemia dosłownie się pali. Spod powierzchni cały czas wydobywa się gaz i ogień. Po prostu sobie tam płonie. Bez przerwy. 24 godziny na dobę. I to nie od wczoraj, od setek lat. Lokalni mówią, że ten ogień nigdy nie zgasł. I jak tam stoisz, czujesz ciepło na twarzy, czujesz ten lekki zapach gazu, to serio robi wrażenie. Docieramy do restauracji Firuze. Jesteśmy w samym centrum Baku, tuż przy placu Fontan. To jedno z najbardziej znanych i ruchliwych miejsc w mieście. Dużo lokalsów, sporo hałasu, a tu schodzimy kilka schodków w dół i trafiamy do zupełnie innego świata. Mənim adım Müzəffərdir. Mən Firuzə restoranında qarsan olaraq çalışıram. 2 ildir burada işləyirəm və çalışdığım Firuzə restoranı haqqında sizlərlə fikirlərimi bölüşmək istəyirəm. Mənim çalışdığım Firuzə restoranı 1986-cı ildən fəaliyyət göstərir. Artıq 40 ilə yaxındır ki, çalışır və Azərbaycanın tanınmış, sevimli restoranlarından birinə çevrilib. Firuze wygląda jak jaskinia z tradycyjnego azerskiego snu. Kamienne ściany, dywany na ścianach, kolorowe lampy, gliniane naczynia, rzeźbione drzwi i stare zdjęcia. Nie ma tu nic przypadkowego, wszystko ma klimat, jest gęsto, ciasno, ale bardzo swojsko. Przyszło już pierwsze zamówienie, sałatka z wiśniami, z pomidorami, z czerwoną cebulą, przepyszne, dojrzałe pomidory, lekka kwasowość wiśni oraz lekka ostrość czerwonej cebuli, do tego bazylia. Idealna przystawka. Kolejnym daniem, które spróbuję, jest to pasta sałatka z pieczonym bakłażanem, z kolendrą, z pomidorami, z dodatkiem mięty, czosnku. Zjem go z kawałkiem chlebka, który też wypiekany jest tutaj na miejscu. Bardzo aromatyczny, lekko dymny smak bakłażana. Nie za mocno czosnkowy, jest bardzo smak wyważony. Lekko słony, bardzo przyjemna przystawka razem z chlebkiem. Zupka bardzo tłusta, w środku ma kołdunki, które są nadziane wołowiną oraz jagnięciną. Jest to bardzo aromatyczna zupa z dodatkiem mięty, tłuściutka, sycąca. Bardzo dużo jest tutaj aromatów w tym całym bulionie. Jest gotowany przez wiele godzin. Jest naprawdę świetny. Próbuję teraz dolmy i tutaj mamy delikatną zgrzyt polityczny ze względu na to, że Azerowie ciągle się upierają, że dolma jest ich. Kłócą się trochę to z Armenią. Kto był pierwszy z znalezieniem tego dania? Próbujemy. Mięciutkie, wspaniale doprawione mięso jagnięce, delikatny liść winogrona. Bardzo przyjemne danie. Krzak pilaw, czyli nadziewane ciasto ryżem, do tego wiśnie, tarkowana marchewka, suszone morele oraz jagnięcina z krówką. Już na pierwszy rzut oka widzę, że jest bardzo dobrze zrobiony, jest sypki. Ryż jest przesiąknięty całym mięsem, wywarem z tego mięsa. Jest to cudowne, sycące danie. To była prawdziwa azerska uczta. Wspaniałe dania, pełne aromatów, smaków, po przystawki, po dania główne, pilaw, jagnięcina, wszystko idealnie zrobione. Widać, że produkty są pierwszej jakości, świeże i ten klimat tej całej restauracji dodał tym daniom czegoś wyjątkowego. Wsiadamy w auto i ruszamy z Baku. Jedziemy jakieś 60 km na południowy zachód.
do Gobustanu. Teren robi się coraz bardziej suchy, półpustynny, zamiast wieżowców piach, skały i pustka oraz silny wiatr. Gobustan to jedno z najważniejszych miejsc archeologicznych w tej części świata. Na skałach są rysunki sprzed nawet 20 000 lat. Myśliwi, tańce, sceny z życia codziennego. To taki pradawny komiks. Ktoś, kto kiedyś wyrył w skale i do dziś się trzyma. A kawałek dalej błotne wulkany. Wulkany, które zamiast lawy plują zimnym błotem i gazem. Azerbejdżan ma ich ponad połowę wszystkich na świecie i serio, wygląda to jakbyś wylądował na Marsie. Baku naprawdę mnie zaskoczyło. Szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Myślałem, że będzie tu ciężko, może trochę nieprzyjemnie, może dziko, a tymczasem trafiłem do miasta, które jest zadbane, nowoczesne, pełne klimatycznych uliczek, eleganckich kamienic i świetnych knajp. Ale Baku ma też swoje kontrasty, bo obok tych odnowionych elewacji i luksusowych sklepów wciąż jeżdżą łady z lat 90. I właśnie to mnie urzekło. To połączenie starego z nowym. Trochę chaosu, trochę porządku, wszystko naraz. Dzisiaj zjedliśmy porządnie. W Utkunc pełna tradycja, stare przepisy, konkretne smaki, zero kompromisów. W Firuze bardziej dopracowane, ale dalej lokalne i szczere, bez kombinowania. Do tego wulkaniczne błoto, rysunki z czasów, gdy nikt nie wiedział co to mapa i ogień buchający spod ziemi. Było jedzenie, była historia, była podróż. Azerbejdżan, nieoczywisty kierunek, ale zdecydowanie warto tu przyjechać. I najważniejsze, głodny stąd nikt nie wyjedzie.